Cześć wszystkim, dzisiaj na kanale Storm Vortex pokażę Wam mój aktualny build do Nekromanty w Diablo 4. Gram pod psługi, a konkretnie mocno skupiam się na mocy specjalnej, Armia Umarłych, szkieletach, golemie, a także umiejętnościach ciemności i zwłok. Jest to budowa, która zadaje bardzo duże obrażenia od trafień krytycznych, jak i od przytłoczenia. Ten build świetnie sprawdza się w czyszczeniu grup przeciwników i bardzo dobrze sobie radzi z bossami na udręce 4. Jeżeli jesteście zainteresowani budową Nekromanta i jego sługi, to zaczynamy. Moją pierwszą umiejętnością na pasku umiejętności jest umiejętność główna. Jest to umiejętność ciemności. Dzięki użyciu tej umiejętności spowalniam wrogów, zadaję obrażenia zwiększone o 2% razy za każdego sługę oraz ta umiejętność aktywuje inne umiejętności pasywne z mojego drzewka umiejętności. Moją drugą umiejętnością jest również umiejętność ciemności o nazwie żniwa. Jest to umiejętność, której używam do generacji esencji. Dzięki niej uzyskuję premię do szybkości ataku oraz tworzę zwłoki. Moją trzecią umiejętnością na pasku jest Armia Umarłych. Jest to moc specjalna. Po aktywacji tej umiejętności następuje wskrzeszenie szkieletowych wojowników oraz szkieletowych magów. Dzięki niej otrzymuję bardzo wysoki mnożnik do obrażeń wynoszący 200% razy oraz rozszalałe szkielety ogłuszają wrogów na 2 sekundy. Moją czwartą umiejętnością jest umiejętność zwłok, trupie macki. Bardzo ważna umiejętność, dzięki której mogę nałożyć odsłonięcie na wrogów, dlatego że wrogowie zranieni tymi trupimi mackami zostają odsłonięci na 3 sekundy, a wszyscy odsłonięci wrogowie otrzymują obrażenia zwiększone o 20% razy. Dodatkowo ta umiejętność ogranicza kontrolę wroga poprzez ich spowolnienie. Moją piątą umiejętnością na pasku jest umiejętność o nazwie golem. Dzięki temu otrzymuję golema. Jego działanie pasywne: golem ochrania mojego nekromantę, zadając określoną ilość obrażeń wrogom. Dzięki jego działaniu aktywnym mój golem uzyskuje nieustępliwość, wysysa krew z pobliskich wrogów, zadając im obrażenia oraz przywracając sobie zdrowie. I moją szóstą umiejętnością jest umiejętność ożywienie szkieletu, szkieletowych wojowników oraz szkieletowych magów. Jeżeli będę posiadał komplet wszystkich szkieletów, ta umiejętność na krótko ożywi szkieletowego kapłana, który wzmocni moje sługi na 8 sekund, zwiększy zadawane obrażenia o 50% razy, czyli mamy następny mnożnik do obrażeń i przywróci im 40% maksymalnego zdrowia. Moje podstawowe współczynniki i statystyki: moc ataku 14700, pancerz 810. Po użyciu kadzidła kojące przyprawy pancerz wzrasta do wartości lekko ponad 1000, czyli do tej maksymalnej możliwej wartości. Moje zdrowie 8588. Najważniejsza dla nekromanty inteligencja, która jest tutaj mnożnikiem obrażeń. U mnie na poziomie 3216. Moje odporności po użyciu kadzidła wszystkie wymaksowane. Premia do szybkości ataku. Bardzo ważna w tej budowie, dlatego że im szybciej moje szkielety będą atakowały, tym więcej razy będą uruchamiały aspekt na moim unikatowym sygnecie Mendelena. Dodatkowo do tego dochodzi szybkość ataku przywołanych bytów, szansa na trafienie krytyczne 32%, obrażenia od trafień krytycznych na poziomie 1825, bardzo ważny mnożnik do uzyskania bardzo wysokich obrażeń w tej budowie, obrażenia od przytłoczenia na poziomie 313, obrażenia zadawane odsłoniętym celom na poziomie prawie 300%, obrażenia przywołanych bytów na poziomie 1100, dodatkowo obrażenia od mojej mocy specjalnej tej, czyli Armii Umarłych, na poziomie 585% oraz obrażenia zadawane przez golema na poziomie 5500%. Tak wyglądają moje pozostałe statystyki. Mój ekwipunek: hełm, starożytny, legendarny hełm, afiksy do inteligencji, do maksymalnego zdrowia, do pancerza, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do całkowitego pancerza oraz do rozmiaru mojej umiejętności trupie macki. Hełm naznaczyłem aspektem
okultystycznego dominu. W gniazdach umieściłem topazy, mój napierśnik, całun fałszywej śmierci. Jest to starożytny, mityczny, unikatowy napierśnik, bardzo ważny afiks, dający mi +1 do rangi do wszystkich umiejętności pasywnych. Poza tym również bardzo ważny afiks, dodatkowe punkty do wszystkich współczynników. Dzięki temu afiksowi otrzymuję dodatkowe bonusy na dalszych tablicach mistrzostwa. Następnie do maksymalnego zdrowia oraz do obrażeń po uzyskaniu ukrycia oraz 19% do generowania esencji. W gniazdach umieściłem topazy plus 120 do inteligencji. Moje rękawice starożytne, legendarne rękawice, afiksy do inteligencji, do maksymalnego zdrowia, do szybkości ataku, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do rozmiaru trupich macek oraz do obrażeń od trafień krytycznych. Rękawice naznaczyłem aspektem pętających pnączy. Dzięki temu otrzymuję premię do szansy na trafienie krytyczne oraz dodatkowy mnożnik do obrażeń wynoszący 40% razy. Moje spodnie starożytne, unikatowe spodnie. Te spodnie możecie zdobyć po pokonaniu Duriela, Andariel, Zira czy Krzywiciela Nienawiści. Afiksy na spodniach do szansy na trafienie krytyczne, dodatkowe punkty do rangi umiejętności klątwy. Ja pośrednio w tej budowie używam umiejętności klątwy, dodatkowe punkty do rangi Mistrzostwo Golemów oraz dodatkowe punkty do rangi umiejętności pasywnej Piekielny Dowódca. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wyszło 3 razy, tak jak ja mam, do umiejętności pasywnej o nazwie Piekielny Dowódca. Dzięki tej umiejętności za każdą rangę otrzymujemy 10% razy premii do obrażeń. Dzięki aspektowi na spodniach mamy szansę na losowe nałożenie klątwy w postaci zniedołężenia lub żelaznej dziewicy oraz zadajemy obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 49% razy, czyli następny mnożnik do obrażeń wszystkim wrogom, którzy są dotknięci moimi klątwami. W gniazdach umieściłem 2 runy. Jeżeli zachowam co najmniej 1 aktywny przywołany byt razy 4, czyli w sumie 4 przez 5 sekund, za każdego sługę maksymalnie 6, otrzymuję punkty ofiary. Po spełnieniu tego warunku moja umiejętność inna niż podstawowa lub defensywna, czyli może to być umiejętność główna, mogą to być moje sługi czy moc specjalna, zużyję wszystkie punkty podstawowego zasobu, czyli mojej esencji i zwiększa moje obrażenia o 100% na 1 sekundę. Moje buty Migotliwe kroki to są buty, dzięki którym otrzymuję takie afiksy jak szybkość ruchu, dodatkowe obrażenia od mojej mocy specjalnej Armia Umarłych, odporność na błyskawice oraz bardzo ważny afiks do redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wyszło 3 razy do redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. Dzięki temu, że posiadam te buty na wyposażeniu, mogę skrócić czas odnowienia mojej mocy specjalnej, mojej Armii Umarłych nawet o 10 sekund. Moja broń, starożytny, legendarny miecz dwuręczny, dzięki afiksom uzyskuję dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych, dodatkowe punkty do inteligencji, dodatkowe punkty do maksymalnego zdrowia oraz dodatkowe punkty do rangi umiejętności pasywnej o nazwie stanowczość. Dzięki temu otrzymuję dodatkowy mnożnik do moich obrażeń po użyciu mocy specjalnej o nazwie Armia Umarłych. Miecz naznaczyłem komenderującym aspektem, umieściłem runy. Jeżeli nie będę tracił punktów zdrowia przez 2 sekundy razy 2, czyli przez 4 sekundy podczas walki, mój kolejny atak sprawi, że wszystkie moje ciosy będą trafiać krytycznie oraz spowodują przytłoczenie. Mój amulet, starożytny, legendarny amulet, afiksy do inteligencji, do maksymalnego zdrowia, dodatkowe punkty do umiejętności pasywnej Piekielny Dowódca, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń Golema oraz do redukcji czasu odnowienia mojej mocy specjalnej Armia Umarłych. Podczas hartowania najlepiej jakby wyszło 3 razy do rangi umiejętności pasywnej o nazwie Piekielny Dowódca,
dzięki której otrzymujemy za każdą rangę dodatkowy mnożnik do obrażeń w postaci 10% razy. Amulet naznaczyłem aspektem reanimacji. Jest to aspekt, który potrzebuje 10 sekund do uzyskania maksymalnej premii do obrażeń, w moim przypadku 87% razy. W gnieździe umieściłem diament, dodatkowe procenty do odporności na wszystkie żywioły. I teraz najważniejszy element tej budowy, sygnet, dzięki któremu zadajemy bardzo wysokie obrażenia, afiksy do inteligencji, do obrażeń, do szybkości ataku przywołanych bytów oraz dodatkowe punkty do rangi Mistrzostwa Szkieletowych Wojowników, Mistrzostwa Szkieletowych Magów i Mistrzostwa Golemów. Czyli za każdą rangę otrzymujemy wzrost mnożników obrażeń naszych szkieletowych wojowników, szkieletowych magów i naszego golema. Aspekt: każdy sługa posiada swój własny licznik ataków i co 6. atak jest wzmocniony, przez co wybucha i zadaje obszarowe obrażenia fizyczne. Bardzo ważne jest na tym aspekcie, aby posiadać aspekt o jak najwyższej wartości. U mnie jest na poziomie 6027, dlatego że ta wartość 6027 skaluje się wraz z naszymi mnożnikami na aspektach, czyli 40% razy, 212% razy, 87% razy oraz dodatkowo skaluje się sumą obrażeń fizycznych, jakie posiadamy, z sumą obrażeń naszych sług, sumą obrażeń zadawanych odsłoniętym wrogom, sumą obrażeń od trafień krytycznych oraz obrażeń zadawanych podczas wzmocnienia. W gnieździe umieściłem czaszkę plus 240 punktów do pancerza. Pierścień, starożytny, legendarny pierścień, afiksy do inteligencji, do maksymalnego zdrowia, do szybkości ataku, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do redukcji czasu odnowienia mojej mocy specjalnej, Armia Umarłych oraz do obrażeń od trafień krytycznych. Pierścień naznaczyłem aspektem oszalałych trupów, dzięki któremu uzyskuję premię do szybkości ataku. Dzięki temu szybciej prockuję ten aspekt, sygnet. W gnieździe umieściłem diament, czyli dodatkowe procenty do odporności na wszystkie żywioły. Księga Umarłych, szkieletowi wojownicy, wybrałem żniwiarzy. Ataki moich szkieletowych wojowników skracają jeden z moich aktywnych czasów odnowienia o 3 sekundy. Szkieletowi magowie, wybrałem magów cienia, dodatkowy mnożnik do obrażeń. Golemy, wybrałem golema krwi. Jest to golem, który ochrania mnie, odzyskuję część zdrowia. Kiedy ten golem jest w pełni sił, zadaje obrażenia zwiększone o 50% razy. Moje drzewko umiejętności podstawowe, 1 punkt na żniwa, wzmocnione żniwa, 1 punkt i akolickie żniwa, 1 punkt. Z umiejętności głównych 1 punkt na rozdarcie, wzmocnione rozdarcie 1 punkt i nadnaturalne rozdarcie 1 punkt. Z umiejętności pasywnych 3 punkty na okrawane mięso. Z umiejętności zwłoki makabry tylko umiejętności pasywne 3 punkty na upadek tytana, dodatkowy mnożnik do obrażeń. Mistrzostwo Szkieletowych Wojowników, dodatkowy mnożnik do obrażeń, 3 punkty na ponure żniwa, generacja esencji oraz 3 punkty do paliwo śmierci, czyli dodatkowy mnożnik do obrażeń. Z umiejętności klątw, dzięki temu, że posiadam spodnie Krwawego Księżyca, jest szansa, że moje sługi podczas ataku nałożą tą klątwę, dlatego przyznałem 1 punkt na zniedołężenie, 1 punkt na wzmocnione zniedołężenie oraz odrażające zniedołężenie 1 punkt. Dzięki temu otrzymuję szansę na to, że czas odnowienia moich umiejętności zostanie skrócony o 1 sekundę. Z umiejętności pasywnych 3 punkty na objęcia śmierci, czyli dodatkowy mnożnik do obrażeń i do redukcji obrażeń, 3 punkty na zwiększenie obrażeń, dodatkowy mnożnik do obrażeń dla przeklętych wrogów oraz 3 punkty na mistrzostwo szkieletowych magów, dodatkowy mnożnik do obrażeń. Umiejętności zwłoki makabry, 1 punkt na trupie macki, wzmocnione trupie macki 1 punkt i zaraźliwe trupie macki 1 punkt, czyli ograniczenie kontroli i
nałożenie odsłonięcia na wrogu. Z umiejętności pasywnych 3 punkty na nekrotyczny Carapax, dzięki temu uzyskuję umocnienie, 3 punkty na zakrzepła krew, dodatkowy mnożnik do obrażeń, jeśli jestem w pełni sił, 3 punkty na pogoń żniwiarza, za każdą umiejętność ciemności, a ja posiadam 2 umiejętności ciemności na pasku, czyli żniwa i rozdarcie, otrzymuję 6% plus premii do szybkości ruchu oraz 6% razy premii do obrażeń. 3 punkty na smuga cienia, dodatkowy mnożnik do obrażeń, 3 punkty na groza, dodatkowy mnożnik do obrażeń, z mocy specjalnych 5 punktów na armię umarłych, 1 punkt na większą armię umarłych i 1 punkt na największą armię umarłych. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych 3 punkty na stanowczość, czyli dodatkowy mnożnik do obrażeń, mistrzostwo golemów, mnożnik do obrażeń golema, piekielny dowódca, dodatkowy mnożnik za każdą rangę 10% do obrażeń i jeżeli jestem w pełni sił, uzyskuję premię do szansy na trafienie krytyczne oraz moje sługi zyskują również premię do szansy na trafienie krytyczne. Z kluczowych mocy pasywnych wybrałem Edykt Kalana. Dzięki temu uzyskuję premię do szybkości ataku dla moich sług oraz dodatkową premię 3% razy do obrażeń za każdego aktywnego sługę. Ja mam maksymalnie 12 sług aktywnych, czyli to by było 36% razy premii do obrażeń. Moje tablice mistrzostwa. Tablica pierwsza, podstawowa, w gnieździe glifu umieściłem glif nadużycie, dodatkowe obrażenia zadawane odsłoniętym celom, z rzadkich węzłów jakie odblokowałem, rozkwit, chwyt, wiedza i odporność. Moją drugą tablicą mistrzostwa jest tablica kolosalne monstrum, dzięki niej otrzymuję mnożnik do obrażeń dla mojego golema. W gnieździe glifu umieściłem eteryczność, czyli zwiększone obrażenia golema, moich przywołanych bytów, zwiększone obrażenia fizyczne o 8% razy oraz zadaję obrażenia fizyczne zwiększone o 10% razy i zyskuję premię do szybkości ruchu za każdego aktywnego sługę. Z rzadkich węzłów jakie odblokowałem to pożyczona siła, oszalały golem, cielesna makabra i nasycony golem. Moją trzecią tablicą mistrzostwa jest przewodnictwo kultu, dodatkowy mnożnik do obrażeń moich sług za każde 20% posiadanej premii do szybkości ataku, maksymalnie 100% premii do szybkości ataku. W gnieździe glifu umieściłem glif odrodzicielstwo, dodatkowe obrażenia przywołanych bytów, dodatkowy mnożnik do ogólnych obrażeń oraz dodatkowe procenty do redukcji obrażeń dla przywołanych bytów. Oraz za każdym razem, gdy moje sługi ranią wroga, odnosi on ode mnie obrażenia zwiększone o 1% razy przez 10 sekund, maksymalnie do 15% razy. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to nasyceni wojownicy, natchniona magia, władanie marionetkami, piecza oraz nadzór. Moją czwartą tablicą mistrzostwa jest kruchość, czyli dodatkowy mnożnik do obrażeń dla wszystkich przeklętych wrogów. W gnieździe umieściłem glif esencja, dzięki któremu otrzymuję dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych oraz dodatkowy mnożnik do obrażeń od trafień krytycznych. Wszystkie moje trafienia krytyczne zadają obrażenia zwiększone o 22% razy wrogom, którzy nie są w pełni sił, czyli posiadają poniżej 80% zdrowia. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to ochrona zdrowia, likwidacja, niepowstrzymanie, skrupulatność. Moją piątą tablicą mistrzostwa jest tablica zapach śmierci. Otrzymuję 15% do redukcji obrażeń
oraz dodatkowy mnożnik do obrażeń od trafień krytycznych. W gnieździe glifu umieściłem glif Golem, zwiększone obrażenia Golema, z rzadkich węzłów jakie odblokowałem to naznaczenie śmiercią, wzmożona odporność i rozjuszenie. Moi najemnicy, moim zwerbowanym najemnikiem jest Subo. Miałem 4 punkty, przyznałem je na pułapkę z linką, zwarci gotowi, ogień zaparowy oraz otwarcie ognia, dzięki czemu otrzymuję dodatkowy mnożnik do obrażeń od trafień krytycznych. Moim posiłkowym najemnikiem jest Variana. Dzięki jej umiejętności Pragnienie Krwi otrzymuję premię do szybkości ataku. Ta umiejętność jest aktywowana w momencie, gdy użyję dowolnej umiejętności w czasie walki. Moce bossów. Moją nadrzędną mocą jest Kanonada Krzywiciela Nienawiści. W momencie, gdy zadam obrażenia odsłoniętemu wrogowi, odsłaniam wroga m.in. dzięki użyciu umiejętności Trupie Macki. Wysyłam pociski, które działają przez 1,3 sekundy i zadają 1750% punktów obrażeń od ognia i również powodują odsłonięcie wroga oraz zadają obrażenia zwiększone o 40% razy odsłoniętym wrogom. I ta nadrzędna moc posiada 3 modyfikatory. Jednym z takich modyfikatorów jest kaleczące spojrzenie Beliala. Dzięki niemu uzyskuję ukrycie oraz zadaję obrażenia od przytłoczenia zwiększone o 30% razy na 2 sekundy. Obrażenia od przytłoczenia w tej budowie zadaję dzięki temu, że posiadam na wyposażeniu runę o nazwie Xan. Następny modyfikator Sabotaż szantażysty, dzięki któremu uzyskuję umocnienie oraz barierę. Trzeci modyfikator, dodatkowy mnożnik do obrażeń zadawanych przez moje przywołane byty. Dzięki za oglądanie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji. Zapraszam Was do naszego klanu o nazwie Bractwo Wirów, w skrócie WIR, i do zobaczenia na następnym filmie.
Lecimy!